Witam kochani, dzisiaj będę robiła biszkopt orzechowy bez mąki. Mam tutaj 300 g orzechów, które za chwilę zmielę, włoskich oraz 8 jajek, które muszę oddzielić, żółtka od białek, 200 g cukru trzcinowego, cukier waniliowy, 2 łyżki bułki tartej i łyżeczkę proszku do pieczenia i foremkę, w której będziemy piekli i troszkę ją nasmarujemy masełkiem. No to zaczynamy. Zaczynamy od oddzielenia żółtek od białek. Oddzielone od białek wsypujemy do nich cukier i tak długo będziemy ubijać, aż powstanie puszysta masa. A białka są tutaj oddzielone, potem osobno je ubijemy. Ucieramy, potrwa to chwilę. Kochani, nasze jajeczka wyglądają już, że są ubite. Sprawdzę. Mało się cukru nie czuje. Znaczy, że jest gotowe. Kogiel-mogiel. Kogiel-mogiel. Tak, dodajemy resztę składników, czyli orzechy. Orzechy najważniejsze. Oczywiście jajeczka były w temperaturze pokojowej. Wyjęłam godzinkę wcześniej z lodówki. Bułkę tartą i proszek do pieczenia. I to wszystko wymieszamy. Masę teraz wymieszamy delikatnie, a teraz ubijemy sobie białka. Masa chwilę poczeka, a my ubijemy białka. Fajnie, że mam dwie miski, to nie muszę przekładać masy, tylko sobie od razu ubijam białka. Dodam szczyptę soli. I ubijamy. Wkładamy do naszej masy i wszystko ładnie, malutko, delikatnie, znaczy wymieszamy. Przełożę wszystko do jednej miski. I musimy to wymieszać. Nie wiem, czy dam rady właśnie tą łyżką, nie za bardzo. Pomału, tylko się nie... No ale ja sobie wezmę inną łyżkę, a potem tam właśnie jest. Trochę twarde są te orzechy, to źle się miesza właśnie tą łyżką. Ona jest taka wyginająca się. O, tam będzie mi wygodnie. Wszystko musimy teraz wymieszać. Ani za ciężko było to jakoś ręką to białka połączyć z tymi orzechami. Włożyłam do miski, znaczy mieszadło i robimy w ten sposób. Wszystko ładnie się wymiesza. Po to rękę sobie nadkręcę. Kochani, piękna masa. Wszystko się ładnie wymieszało. Piec nagrzany na 175 stopni. Będziemy piekli około 50 minut. Przelewamy. Nawet takie dosyć rzadkawe to ciasto. O, będzie na pewno Takie pyszny dokładnie ma biszkopt. być. Tak, biszkopt taki jest. Będzie pyszny biszkopt, a przełożymy go masą kokosową. Będzie pyszny. Ulubione twoje ciasto. No, to jest torcik mój ulubiony. Orzechowy z masą kokosową. Wszystko wybieram, bo szkoda zmarnować. Tak, tam są same orzechy. Tak. I do pieca. Tak jak powiedziałam, na 50 minut. Kochani, biszkopt się piecze, a w tym czasie przygotuję krem. Mam tutaj pół litra mleka, 3 łyżki mąki, 8 łyżek wiórek kokosowych. Połowę mleka wlewam do rondelka. A tak gdzieś szklaneczkę. Podgrzewam. A w tej reszcie właśnie rozmieszam mąkę z wiórkami. I dodam, jak się tam mleczko zacznie gotować, to wlejemy mąkę z wiórkami. Z mlekiem pozostałym. I za chwilkę. Mleko prawie się zagotowuje. Dodajemy teraz pozostałe. I od zagotowania, mieszając, będziemy gotować około 3 minut. Musi powstać gęsty budyń. Kochani, nasz budyń gotowy. Przelewamy teraz do miseczki i zostawiamy do całkowitego przestudzenia. I zrobimy z niego pyszny krem do naszego biszkoptu orzechowego. Do torcika, którego ja Będzie bardzo torcik, lubię. tak. Jeszcze się upiecze, a to też potrzebuje czasu, żeby przestygło.
Kochani, nasz biszkopt pieprzył 45 minut, wyłączyłam piec i jeszcze zostawiłam na 5 minut. I oto tak wygląda. Teraz go zostawiamy do całkowitego przestygnięcia na około 2 godzinki. A nie przewracamy? Nie będziemy. Orzechowy to ja nie myślę, że potrzeba. No, zobaczymy. Spróbujemy, jak wyjdzie. No i kochani, robimy dalej masę. Potrzebujemy 200 g masła, 250 ml cukru pudru i to wszystko musimy teraz dobrze utrzeć na pulchną masę. Parę minut. Masło utarte z cukrem dodajemy teraz jedno żółtko i stopniowo będziemy dodawać przestudzony budyń kokosowy. Tak po jednej łyżce. Musi być całkiem zimny, żeby nam się nie zważyło masło. I ucieramy. Nasza masa gotowa. Smarujemy blat naszego biszkoptu orzechowego. A do pozostałej masy dodam łyżeczkę kakao. Dodaję jedną taką łyżeczkę pełną kakao. Muszę delikatnie i wymieszamy wszystko. I przełożymy górę tortu. Posmarujemy cały biszkopt właśnie tą masą. Rozkładamy masę na całą powierzchnię biszkoptu. Tak nie za dużo, żeby nie było za słodko. Zostanie nam to coś zrobimy z tej masy, bo ona jest pyszna. No, ciasteczka jakieś fajne. Ciasteczka coś zrobimy. Obkładamy w koło masą. Jak chcesz? No jak chcesz, to mogę Ci obłożyć. Lubisz tą Ja masę. bardzo lubię. Tylko to trochę zajmie mi czasu, żeby obłożyć w koło. Wezmę No, sobie to łyżeczkę. za chwilkę. No i nasz torcik gotowy. Dekorujemy troszkę orzechami. Wybieram sobie tu połóweczki takie ładne orzechów. Tu mamy takie orzechy. I troszkę udekorujemy sobie. Są połamane, dużo jest połamanych, ale coś wybiorę. Sobie zrobimy dekorację. I dajemy torcik, przykryjemy i wkładamy do lodówki na jakąś godzinkę. I za godzinkę będziemy próbować. Wszystkie te mam połamane. Chodzi. O, ten Dwie jeszcze jest. połówki do kupy i też będzie. O, i fajny. I jeden na Przykrawamy środek. jeden na środek. Jeszcze ładnie muszę znaleźć na środek. Jest. No okej, kochani, torcik gotowy. Wkładamy teraz, przykrywamy i do lodówki. Na godzinkę. Kochanie, proszę, torcik dla Ciebie. Dziękuję, kochani. Zaraz Ci dam widelczyk. Ja wam, kochani, powiem, czy torcik smakuje. Proszę, Dziękuję. kosztuj. Próbujemy. Mój ulubiony. Zawsze żonka mi robiła na urodziny i na imieniny. No imieniny są wkrótce, także masz wcześniej w tym No roku. wcześniej, dziękuję. Próbuję, kochani. No, apetycznie. Mmm, No, wezmę też spróbuję kawałeczek, bo boskie wygląda- smaki. Apetycznie wygląda. Najpyszniejszy tort na świecie. Ja. Mój ulubiony. Najpyszniejszy. Na drugim miejscu jest makowy tort. Zrobiony bardzo podobnie. Może wkrótce, kochani, mi zrobisz też. Następnym razem. Co jakiś czas. Okej, kochani, dziękujemy. Smacznego, na razie. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Jeszcze Ci troszkę dziubnę. A, dziubaj, dziubaj. Dobry. A ja zaraz kończę ten kawałek. Do następnego. Pa, pa.